Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes Perfume. Zapraszam Was dzisiaj na sensualne propozycje perfumowe. Zapraszam. Gdybyśmy mieli podzielić takie zapachy na jakieś kategorie, to pierwszą kategorią według mojej oceny, która jest uważana za perfumową wręcz sensualność, jest to kategoria po prostu zapachów słodkich, ale słodkich raczej na wanilii, ewentualnie na tonce, ale głównie wanilia jest tym składnikiem, który potrafi dać tę słodycz bardzo mocną, sensualną. W życiu takim normalnym, jedzeniowym jest wiele afrodyzjaków, które nam dają różne efekty, natomiast perfumy faktycznie potrafią zanęcić drugą osobę. I teraz te propozycje, ich nie ma dużo, bo tak naprawdę takich zapachów stricte sensualnych, które mi się bardzo mocno z tym kojarzą, wcale nie mam tak dużo. Niektóre Was prawdopodobnie zaskoczą, ponieważ niektóre to nie będzie stricte moja tylko opinia, ale to będą obserwacje, to będą pytania innych co do danej kompozycji, jak ją wyczuwają, co czują, kiedy ją, ten zapach na mnie czują. No i to jest taka kwintesencja sensualności. Zacznę od pierwszego zapachu, który za taką kwintesencję sensualności uważa ogrom ludzi. I ten zapach naprawdę praktycznie każdy powiedział, że jest to zapach bardzo kobiecy, ale ta kobiecość jest właśnie w taki sensualny sposób podkreślona, a mam na myśli Carolinę Herrerę Good Girl. Jak widzicie, ja mam miniaturkę i to jest ta podstawowa wersja EDP. I tu takim można uznać afrodyzjakiem, moim skromnym zdaniem, jest kawa. To jest zapach słodki, który na początku czujemy tu ten migdał, właśnie uderza nas też kawa, ale od początku jest to zapach słodki. Na wanilii jest też kwiatowy, czuć tuberozę, jaśmin. Jest to kompozycja bardzo ulepna, wręcz można by było powiedzieć pod wieloma kwestiami. Natomiast moim zdaniem takim totalnym afrodyzjakiem i tym, co ciągnie do tej kompozycji, jest właśnie kawa. I powiem Wam od razu, że wszystkie zapachy kawowe, tak naprawdę wszystkie albo większość, no zależy jak są skomponowane, ale jeżeli ta kawa gra takie też główne skrzypce, te zapachy są zdecydowanie uważane za zapachy sensualne i przyciągające drugą osobę pod wiadomo jakim względem. Ten zapach zdecydowanie jest zapachem nie tylko randkowym, ale jest takim zapachem, który może spowodować, że ktoś nawet się do Was przekona, ktoś, na kim Wam oczywiście zależy. Jest najczęściej wybieranym zapachem na randki, najczęściej wybieranym zapachem na spotkania z mężczyznami, ze swoim nawet ukochanym. Jest to po prostu zapach, który bardzo często jest odbierany jak coś mega takiego właśnie sensualnego. Kolejny zapach, o którym Wam powiem, to jest zapach Grit Tea, a mianowicie Gossip Night. Jak wiecie, ja mam zapachów Grit Tea 5 i one wszystkie są w jakimś sensie sensualne, oprócz tak naprawdę Hysteryki, która absolutnie nikomu się tak nie kojarzy, ale pozostałe przez tę słodycz bardzo często są odbierane jako takie zapachy dosyć sensualne, z tym, że ten pobił wszystko na głowę. To jest zapach waniliowy, odrobinę pudrowy, tak bym powiedziała, w
pewnym wydźwięku gdzieś gourmandowy, ale nie do końca. Nie jest on tak prosty, ponieważ jest tutaj heliotrop, który oczywiście jest tym heliotropem takim dosyć słodkim, ale są tu kompozycje kwiatowe, które czuć i które po prostu nęcą. Myślę, że takim totalnym afrodyzjakiem, czy czymś, co właśnie przykuwa uwagę płci przeciwnej lub tej samej, jeżeli taką mamy orientację, jest tutaj wanilia i karmel. Występuje tu karmel nie w tej postaci, o której ja też potrafię często mówić, czyli o takim karmelu trochę podpalonym, trochę takim skarmelizowanym, czyli tak bardzo, bardzo mocno słodkim. Jest tutaj raczej mowa o karmelu jako właśnie afrodyzjaku, tak bym go ujęła, jako coś, co nie przesładza kompozycji, a jedynie ją delikatnie doprawia, dosmakowuje. Zapach jest przyskórny, może nie bardzo, nie, jest zapachem przyskórnym, ale naprawdę jest oceniany jako bardzo zapach nęcący i sensualny. Tego zapachu nie muszę, myślę, nikomu przedstawiać. Wszyscy raczej perfumoholicy i ci, co się interesują zapachami, profil znają, nawet jeżeli nie znają oryginału. Baccarat Rouge 540. Ja tu akurat przedstawiam ekstrę, ale też gdzieś tam mam miniaturkę tego podstawowego. Oprócz tego mam sporo zapachów z nutami baccaratowymi. Słuchajcie, ten zapach jest wybitnie oceniany jako zapach sensualny. Mimo że wiele z Was ma skojarzenia szpitalne i bandażowe, to muszę Wam powiedzieć, że myślałam, że jednak jestem w mniejszości. Okazało się, że nie. Pomyślałam o tym zapachu właśnie, o testowaniu go pod kątem sensualności, głównie z tego tytułu, że ja go tak odbieram, że w moich oczach jest to zapach wybitnie sensualny. I okazuje się, że reszta również potrafi go tak odbierać i że nie jestem w mniejszości. Jest bardzo, bardzo dużo osób, które uważa ten zapach za wybitnie sensualny. Wręcz widziałam te reakcje ciała na ten zapach, co daje dużo więcej informacji niż taki przekaz słowny. Także znalazł się w tym zestawieniu i jeżeli ktoś poszukuje takiego właśnie, być może to jest akurat za droga propozycja, ale bardziej można się skupić na nutach baccaratowych, jeżeli potrzebujecie czegoś, co da znać, że jesteście, ponieważ ten zapach oprócz tego, że on jest sensualny, no nie jest zapachem bliskoskórnym, jest czymś bardzo silnie projektującym, więc jeżeli kupicie jakiś zapach po prostu z nutami baccaratowymi, jest duża szansa, że będą one w taki sposób przedstawione, który spowoduje właśnie te przyciąganie innych. W tym zestawieniu, myślę, jak większość z Was się spodziewa, nie mogło tego zapachu zabraknąć, dlatego że od kiedy ten zapach powstał, a on ma już 21 lat, słuchajcie, ten zapach, w tamtym roku miał 20-lecie. Jest to kompozycja, myślę, że jeżeli powiem znana wszystkim, to się za mocno nie pomylę, dlatego że nawet jeżeli ktoś nie jest jakimś perfumoholikiem, to podejrzewam, że ten zapach był w perfumerii i po prostu przewąchał. A mam na myśli Crystal Noir od Versace. To jest od zawsze zapach uważany za randkowy, za imprezowy. I co tu jest takim afrodyzjakiem? Otóż tutaj afrodyzjakiem jest moim skromnym zdaniem imbir. Po prostu imbir. Imbir daje taką tutaj nutkę, która jest strasznie charakterystyczna dla tego zapachu, a mianowicie jest to
Tego za bardzo nie można nawet zdefiniować, dlatego że tak, to nie jest gorycz, to jest trochę cierpkość, ale to jest taka dziwna cierpkość, która czasami to jest taki efekt takiej ostrości, która pozostaje gdzieś na języku bardzo daleko, tam głęboko i nie można tej ostrości się pozbyć, bo nie można tego języka wytrzeć o podniebienie, nie można jego połechtać cytryną czy czymś, żeby się tego pozbyć, tylko jest tam głębiej i cały czas to czujemy, ale nie możemy się tego wyzbyć. I taki efekt daje właśnie ten zapach. Strasznie mocno nęcący. I zdziwi mnie, jeżeli ktoś powie, że tego zapachu nigdy nie wąchał i nie zna. Chociaż wszystko jest możliwe, jak najbardziej. Często też jest tak, że nie wąchamy kompozycji, o których mówią wszyscy, dla zasady. I ja czasami też takie coś mam, chociaż od kiedy stałam się już taką perfumoholiczką, to chcę wiedzieć, co ludzie lubią, dlaczego to lubią, co im się podoba i lubię słuchać głosu innych, ale zdaję sobie sprawę, bo kiedyś też tak miałam, że nie chciałam wąchać tego, co wszyscy, więc być może jest ktoś tutaj, kto tego zapachu jeszcze nigdy nie przewąchał, ale ten efekt na końcu tego języka, którego nie możecie się pozbyć, definitywnie jest niewymownie sensualny zapach. Wszyscy tak stwierdzili, także tak, jest to zapach na randki, na spotkania z drugą połówką, zdecydowanie, a jeżeli chcecie, żeby doszło do czegoś więcej, to tym bardziej. Zapach, o którym Wam teraz powiem, posiada tak naprawdę moim skromnym zdaniem 2 afrodyzjaki, a mam na myśli Mancera Amore Café. Sama nazwa Amore, chociaż tyczy się kawy, to jednak pozostawiłabym bez tego tylko jako amore, że jest to zapach miłości. Afrodyzjaki, jakie tu są, to jest po prostu wanilia połączona z kawą, czyli 2 nęcące naprawdę ludzi afrodyzjaki. Wspaniałe połączenie. Kawę jesteśmy w stanie wyodrębnić, to jest ten przepiękny zapach kawy z mlekiem takim właśnie waniliowym, posłodzonym wręcz, który bardzo mocno przykuwa uwagę. Jest zapachem, który nie tylko jest takim zapachem bardzo pozytywnie odbieranym, bo to jest też zapach, który ogólnie ma strasznie pozytywny feedback. To jest zapach, który, jak Wam mówiłam w tym filmie, na rozmowę o pracę. Tak, kawę możecie na rozmowę o pracę na siebie nałożyć. Zawsze odbiór będzie pozytywny. Przez to jednak, że tu jest jeszcze ta słodkość waniliowa i to połączenie jest takie bardzo mocno właśnie sensualne. Jest to zapach, który tak, większość mojej społeczności ankietowanej powiedziała wybitnie sensualny, przyciągający, zdecydowanie nęcący. Tu mogę Was zdziwić, ponieważ ten zapach ja odbieram inaczej niż cała reszta i prawdopodobnie gdybym ja decydowała o tym, czy ten zapach w tym zestawieniu ma się znaleźć, czy nie, powiedziałabym, że nie. Natomiast reszta odbiera go troszeczkę inaczej i uważa, że jak najbardziej. Więc ja od razu Wam mówię, że chodzi o Angela EDP, a mianowicie chodzi o to, że ja w tym zapachu nie wyczuwam czekolady. Dla mnie jest to historia wybitnie wytrawna, zero gurmondowości, bardzo paczulowa, wręcz paczula pieprzna. I tak ten zapach zawsze odbierałam. Ja go kocham właśnie za to. Cieszę się, że ja go tak odbieram, bo nie wyobrażam sobie czuć tu gurmondowość czy czekoladowość tego zapachu. Jakoś nie grałoby mi to chyba w głowie. Chociaż muszę przyznać, że Angele inne, które mam, czyli Stellar, czyli właśnie Fantasm, są bardziej gurmondowe, co mi też wybitnie odpowiada. Zresztą jak mnie oglądacie, to wiecie, że Stellar nawet bardziej mi się podoba, bo tam jest ta nuta pistacjowa od tego, ale
ten nadal kocham za wytrawność. Reszta ankieterów wyczuwa ten afrodyzjak, jakim jest czekolada oraz w tym wypadku paczula, niezwykle przyciągająca. W ogóle myślę, że to połączenie takie ostrej paczuli z czekoladą jest czymś bardzo zaskakującym i przez to tak mocno oddziałującym na pewne części mózgu. Tak, wybitnie sensualny również ankieterzy uznali ten zapach. I pozostały mi dwa zapachy. Powiem Wam najpierw o jednym, który uważam za totalnie sensualny od lat. Znam go od lat, uwielbiam go również, chociaż ta miłość troszkę przygasła, to nie mogę mu zabrać tego, że był to mój zapach randkowy przez wiele lat. Był to zapach, na który się złapali niektórzy panowie, tak to ujmę, i który przez ankieterów nie zdobył wybitnie dużo punktów. Było tak 50-50, ale ja z własnego doświadczenia Wam powiem, że panowie reagują na ten zapach w bardzo specyficzny sposób i chodzi o oczywiście Dolce & Gabbana D1. To jest po prostu zapach wanilii, która jest niezwykle sensualna i zmysłowa. Słowo zmysłowa jest tu wybitnie potrzebne i słowo zmysłowa samo narzuca się po prostu do głowy. Jest to tak mocno wibrujący zapach seksualnością i sensualnością, że nie mogłam o nim w tym zestawieniu nie powiedzieć. I mimo, że ankietowani byli bardzo podzieleni w tej kwestii, to powiem Wam szczerze, że moje doświadczenia jednak tym ankietom troszeczkę przeczą, ponieważ uważam, że wielu panów na ten złoty soczek poleciało. I o tym zapachu chciałam Wam powiedzieć najbardziej. Dlatego, że moje pierwsze doświadczenie z tym zapachem, kiedy wąchałam próbkę jeszcze, było to, wręcz zamknę oczy, ja sobie czuję już, wyobrażam to uczucie. To wszystko krąży po prostu jak taki dreszczyk emocji po moim ciele. To jest zapach wybitnie sensualny, ale taki, gdzie nie było ani jednej osoby, która powiedziałaby coś innego. Tu było pianie zachwytów, tu było widać, ciało reagowało na ten zapach w określony sposób. Tu niektórzy mieli dreszcze, widać było poruszenie i wcale się nie dziwię, bo ten zapach działa na ludzi i trzeba go uważnie stosować, bo czasami możemy zanęcić tym zapachem kogoś, kogo wcale nie chcemy, ale po prostu takie silne oddziaływanie jest, a mam na myśli Agent Provocateur Fatal Intense. Słuchajcie, jakie afrodyzjaki tu są? Papryczka chili oraz wanilia. I te połączenie, tak jakby czekolada z papryczką chili. Ostra czekolada, gorzka. Tu nie ma takiej słodyczy. Dosyć wanilia wytrawna, właśnie przez tą papryczkę chili. Można nazwać zapach wręcz korzennym przez tę papryczkę chili. Chciałabym Wam powiedzieć, że opisanie tego, co się czuje, jest prawie niemożliwe, ale mój przekaz do Was jest taki, że wyobraźcie sobie najbardziej znany film, wiadomo o jakiej treści, 50 twarzy Greya, i wyobraźcie sobie wszystkie sceny, które w tym filmie są. Co te sceny Wam dają? Jaki macie przekaz? Czy jesteście obrzydzeni nimi? Czy uważacie wręcz, że są przepięknie nagrane? To musicie sobie sami odpowiedzieć. Gdybym ja miała Wam powiedzieć, uważam, że sceny tam nagrane są piękne po prostu. I taki jest ten zapach.
jest po prostu wybitnie sensualny, kojarzący się wręcz oczami wyobraźni, jak go wąchacie, widzicie tę scenę. Tak, on wręcz bym powiedziała, kreuje przed Wami obrazy. Zapach totalny. Zapach jest totalny i Fatal Intense jest nazwane nie bez przyczyny. Nie bez przyczyny jest w czerwonym flakoniku. Nie bez przyczyny wygląda jak wygląda. Po prostu to wszystko jest bardzo spójne. Cieszę się, że ten zapach w ogóle znalazłam. Cieszę się, że ktoś na grupie go sprzedawał, bo on jest praktycznie nie do kupienia. Jest to w ogóle zapach, słuchajcie, muszę zerknąć, z 2015 roku, więc on ma 10 lat. No a niestety agent prowokator tak swoją politykę prowadzi, jak prowadzi i to, co wydaje, może się okazać, że za moment tego nie kupicie. To byłoby właśnie zestawienie najbardziej sensualnych zapachów z mojej kolekcji, przetestowanych na pewnej grupie osób. Biorąc pod uwagę też moje odczucia, to jest idealne moim zdaniem kombo dla kogoś, kto lubi pachnieć w pewien sposób dla swojego mężczyzny, bądź kto chce poznać mężczyznę. Może to być mogą to być fajne tipy dla takich osób. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Jeżeli macie w swojej kolekcji zapachy wysoce sensualne, to napiszcie koniecznie, co to są za zapachy. Bardzo chętnie, jeżeli będą gdzieś do zdobycia jakieś próbki, poznam te zapachy. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i do następnego. Bye!